Uwaga, cisza! Tak, tu, i tak. Nie wrzuć! Fajnie to wszystko się kręci. No, mamy 6 miesięcy takiego sezonu mocnego, gdzie obłożenie mamy no 90-100% cały czas przez te 6 miesięcy. I cena jest podwójna w sezonie. No, jak nawet nie potrójna. potrójna. Tak. To dlaczego żeście wyjęli pieniądze z Anglii położyli Tajlandii? Bo w Tajlandii jest lepszy zwrot. Już Czuję tam biznes. Gdybym nie czuł, słuchajcie, to bym wam tego nie mówił. Mamy, słuchajcie, panel Tajlandii. Zapraszamy bardzo, Moniko. z Pawłem. Razem. Zapraszamy Pawła, witamy was w skromnych polskich progach mazurskich. Dziękuję. Tak. Ja mam na imię Monika. Ja mam Paweł. Przyjechaliśmy z Tajlandii, z wyspy Phuket. Mieszkamy już tam na stałe od 3,5 roku i prowadzimy swoją agencję nieruchomości. Ale może opowiem wam, jak to się stało w ogóle, że znaleźliśmy się tam, dlaczego Tajlandia i dlaczego nieruchomości. Pierwszy raz wyjechaliśmy do Tajlandii w roku 2011 ze względów, że mój mąż walczy zawodowo w tajskim boksie i trenuje, no i to była taka jego zajawka i głównie to był powód, dlaczego tam wyjechaliśmy. No i co? Pierwszy wyjazd, zakochaliśmy się, że tak co powiem. roku jeździliśmy na 2-3 miesiące, Dokładnie. tak przez 10 lat. Regularnie Po co 10 roku latach byliśmy. już zostaliśmy. To było takie nasze małe marzenie, taki cel, żeby Tak. tam kiedyś zamieszkać w tak pięknym kraju, gdzie mamy pogodę tak naprawdę cały rok. Temperatura cały rok. nie spada poniżej tych 27 stopni, także jest bardzo przyjemnie. No i co? Wcześniej mieszkaliśmy w Anglii przez 10 lat. Też tam mieliśmy swoje nieruchomości. Mogliśmy sobie pozwolić, żeby po prostu wyjechać do Tajlandii i tam zamieszkać. Dlaczego tam naprawdę warto włożyć pieniądze w tak obcej kulturze 8000 km stąd? Bo też inwestujecie. Wszystkie nieruchomości, co mieliśmy w Anglii, sprzedaliśmy i zainwestowaliśmy w Tajlandii. Wiecie co, jak przyjechaliśmy do Tajlandii, kupiliśmy dom. Po 2 latach w ogóle nie myśleliśmy o agencji, o sprzedaży nieruchomości. Po 2 latach chcieliśmy go zmienić i wyceniliśmy go. Przez 2 lata wzrósł nam, że tak powiem, o 50 około procent, więc zobaczyliśmy, że naprawdę jest tam bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o wzrost nieruchomości. I tak padł pomysł po prostu na pośredniczenie w tej sprzedaży tych nieruchomości. My głównie jesteśmy na wyspie Phuket i tam inwestujemy, tam pośredniczymy. Na Phuket co roku przyjeżdżają naprawdę miliony turystów. Wyspa jest bardzo rozwinięta. Teraz jest modernizowane lotnisko, będzie dobudowywane drugie lotnisko, teraz za wyspą. Inwestorzy z całego świata tak naprawdę, z Rosji, z Chin, zewsząd. Fajnie to wszystko się kręci. No, mamy 6 miesięcy takiego sezonu mocnego, gdzie obłożenie mamy no 90-100% cały czas przez te 6 miesięcy. I cena jest podwójna w sezonie. No, jak nawet nie potrójna, potrójna, nie? także Za ogólnie w wynajem. skali roku mamy mniej więcej, bo też mamy też firmę zarządzającą, zarządzamy tymi mieszkaniami już sprzedanymi. Ogólnie w skali roku jest to 70% obłożenia, tak średnio. Mniej więcej około 10%. Od 8 do 12%. No, to wszystko zależy, słuchajcie, od lokalizacji. I od sezonu. No, dokładnie, ale my się staramy, skupiamy się przede wszystkim na projektach, które są w takich kurortowych lokalizacjach, no bo jednak lokalizacja ma największe znaczenie. Jak się jedzie na wakacje, no to nie będziesz gdzieś tam mieszkał w centrum takim, że tam nie ma 10 plaży. kilometrów od Dokładnie, morza. tylko jak najbliżej plaży, żeby były, wiadomo, restauracje, bary i jakieś życie nocne, nie? Ja mam pytanie, przepraszam. A jaki jest minimalny próg wejścia? Może powiem od metra, jak to wygląda. Od metra, od metra to jest około będzie, ja myślę, że 3000 dolarów. 12 tysięcy złotych mniej więcej. I jednostka jest średniej wielkości? Już nawet od studia są już od nawet 26-7 A tak metrów 30-35 metrów to są takie przeważnie, Słuchajcie, co 30 inwestują, to już robią one bed, czyli na przykład osobna sypialnia z malutkim salonem, ale tak są zaprojektowane te mieszkania, że naprawdę, no byłeś, sam widziałeś mieszkanie pokazowe. Słuchajcie, bardzo duża sypialnia w małym pokoju. Jest to fenomen dla mnie. Troszkę na odwrót. Zrobili pokazowe apartamenty, gdzie tam najważniejszy jest wypoczynek. U nas jest duży salon, malutka sypialenka. A tu jest na odwrót. Zawsze jest ten aneks kuchenny jakiś. To jest fenomen numer jeden. Drugie, zgadnijcie, ile kosztuje małe, wyposażone, zrobione dobrze mieszkanie w deweloperze. Wiesz co, nawet od 100 000 dolarów już Można spokojnie, kupić, no. pod klucz, mieszkanie pod klucz. Już takie fajne, nie? W takiej dzielnicy już mówię lepszej, wiadomo, są tańsze, można taniej znaleźć. W centrum się gdzieś kupi taniej, ale to nie ma sensu, nie? Bo to nie ma ale zwrotu gdzieś później. przy plaży, no to też zależy na jakim etapie to kupujemy. Jak kupujemy na etapie, gdzie jeszcze jest dziura ziemi i na przykład budowa będzie tam za pół roku się zaczynała, no to wiadomo, że to jest najlepsza cena, no to już można było nawet kupić od nawet 80 000 dolarów, 90, no. Jak się kupuje dziurę w ziemi, to do wybudowania jakoś minimalnie rośnie 20%. No, 20% wartość. gdzieś od momentu, tak, no, cena jest. Bo taki model jest znany biznesowy, że
zarabiasz pieniądze w Europie na zachodzie, a żyjesz w Tajlandii. A wy z kolei pojechaliście do Tajlandii i zamieniliście te mieszkania, które jakieś tam zyskam przynosiły wtedy na przygód, w Anglii, przepraszam, w Anglii. Tak. To dlaczego żeście wyjęli te pieniądze z Anglii i położyli w Tajlandii? Bo w Tajlandii jest lepszy zwrot. Już lepszy zwrot. Po pierwsze lepszy zwrot, po drugie domy, które mieliśmy w Anglii, one nie były kupione za gotówkę, tylko to był kredyt, tak zwany buy to let w Anglii się kupowało po prostu i za czynsz, który dostawaliśmy od lokatora, musieliśmy spłacić kredyt i jakaś tam kwota nam zostawała. Tutaj sprzedając nam ten, przypuśćmy, jeden dom, spłaciliśmy ten kredyt, został nam jakiś kapitał i za ten kapitał już mogliśmy kupić mieszkanie, które nam przynosiło 100% zysku dla nas. Także nie musieliśmy Bez spłacać kredytu, żadnych bez rat. niczego. A największe zagrożenia, powiem wam, co mnie ciekawe. Byliśmy ostatnio w tym Radisonie, czy tam gdzieś były targi. Tak dla was też, jak internet mocno działa. Było 40 wystawców, kolejka była tylko u nas. Ten Martin, nawet dyrektor, był zdziwiony, że no jakaś tam robotę internet zrobił. Połowa inwestorów się wycofała. Dlaczego? Czego się ludzie boją? Mi się wydaje, że to może też było pod wpływem jakiegoś impulsu. Widzieli, że inni te biorą, to oni też chcą, rezerwacje. żeby się... Tak, tak. Ja też nie wiem, czego się bać. Mogę dwa pytania. Pająków. Nie gniewajcie się, ale nikt nie potrafi odpowiedzieć. Ja sprawdzałem te tereny, w grudniu też patrzyłem na nieruchomości na Pukecie. Dwa pytania. Wiadomo, dom na 30 lat tylko macie. Ziemia. No ziemia. Dom Dom możesz masz mieć swój. na siebie, dom jest twój, ziemia masz, dokładnie. Dajmy na to, kupię dom, po 5 latach chcę go do kogoś sprzedać. Jak bardzo blokują właściciele ziemscy sprzedaż tego domu? 50 Wiesz co, ja Ci już mówię, to zależy jaką masz podpisaną umowę z deweloperem na przykład. Ja Ci powiem na przykładzie mieszkań, które my sprzedajemy. Mamy dwa modele własności. Mamy dzierżawę, tak jak mówisz, to na 30 lat, czyli dzierżawimy mieszkanie od dewelopera na 30 lat, podpisujemy z deweloperem umowę i przeważnie jest klauzula w umowie, że takie mieszkanie, taką dzierżawę możemy odsprzedać. Możemy odsprzedać za jakąś tam kwotę, którą płacimy deweloperowi, zazwyczaj to jest około 100 000 batów, odsprzedajemy dzierżawę i deweloper otwiera nowemu nabywcy Nowe 30 nową umowę, to się nazywa Novation Agreement. Jest zawarta umowa taka między tobą a deweloperem, umowa cywilna, że po prostu nie będzie robił żadnych roszczeń i że będzie można zrobić, będzie można sprzedać 30 taką... lat jest maks, nie? Bo tam nie Słuchajcie, na ten moment jest to 30 lat, co W tamtym, nie, w tamtym miesiącu jeszcze było inaczej, bo w tamtym miesiącu było 30 plus 30 plus 30, tylko teraz zmienili tak, tylko na 30. ale nie, No, teraz jest tak, jest 30 lat z możliwością przedłużenia, ale na ten moment, na ile będzie nam pozwalało prawo, a nie wiemy, jakie będzie prawo za 30 lat. Także tutaj tutaj 30 lat jest pewne, ale jest jeszcze druga opcja, bo możemy takie mieszkanie wykupić na własność. Przeważnie jest to około 10% wartości dzierżawy, mieszkania w kwocie Drożej, dzierżawy. nie. Dokładnie. I wtedy nie martwimy się o żadne przedłużki, o zmianę prawa. Wtedy jest twoje mieszkanie własnościowe do końca życia. Ale słuchajcie, zobaczcie przez te 30 lat takie mieszkanie, ile razy ono się wam zwróci w te 30 lat, tak naprawdę. No. Pytanie takie, bo mieszkanie kupujecie akcje firmy tajskiej, która posiada te mieszkania. Bierzecie taki leasing, Na tak jakby, gwarancji. mieszkanie w leasing. I bierzesz jakby leasing, macie umowę, macie wszystko jakby w Land Registry, ale ja się zastanawiam, co się stanie, jak ten deweloper, właściciel, ten, który trzyma te domy, mieszkania, zbankrutuje. W tym momencie wszystkie te mieszkania idą jako dług na spłatę ich długów i wszystko. I ty już nie masz Nie, jeśli mieszkania. masz umowę na 30 lat, to nie możesz Nie zarobić. mogą ci, Masz- Land Department, czyli urząd w Tajlandii, nie może ci zamknąć umowy, bo ty jesteś wpisany do ksiąg wieczystych, No. dostajesz akt własności tylko na czas określony, na 30 lat. Tak. Land Department nie może ci przerwać tego aktu własności. Ty masz te faktycznie, 30 lat co się pewne. dzieje? W się mówi, że nie chce dzierżawy, tylko chce na własność. Freehold, tak, tylko No. tam też są takie obostrzenia, że w jednym projekcie nie może być więcej niż 49 tych freeholdów, czyli tych mieszkań na własność. Ale jak kupujesz projekt z rynku pierwotnego, no to masz tak naprawdę pulę tych 49, więc jeśli Ale jak ktoś zdążysz, to miejsce jest. Tak, jak ktoś kupuje inwestycyjnie, to według mnie nie ma sensu kupować freehold. Znaczy różnie, no ludzie się boją też tych leaseholdów. Kto trzyma ale 30 lat mieszkanie? Monika, jaka stopa zwrotu, a jaki podatek dochodowy? Stopa wzrostu, tak jak już mówiłam, między 8 a 12%, no to średnio przyjmijmy około tych 10%. Podatek od dochodu zależy od ciebie, w jakim kraju się rozliczasz, bo dochód przychodzi do ciebie na konto. Gdzie się chcesz. rozliczasz? Gdzie chcesz? U nas klienci się Albo rozliczają. gdzie się nie chcesz rozliczać. Albo Z wynajmu, tak? Tak, z wynajmu. I co, Tajlandia nie trzyma, nie łapy na tym? Nie, to Poczekajcie. za Airbnb ci może wchodzić na każde konto zagraniczne i różnie, wiesz, nikt tego nie wie. Ale nawet jak podpisujesz umowę na zarządzanie z deweloperem, podajesz mu konto, na jakie chcesz. U nas klienci mają konta w Kambodży, w Dubaju, no na całym świecie tak naprawdę, nie? Dziwię się, że Tajlandia nie pobiera żadnego podatku. Nie, mówimy teraz o dochodzie, który przychodzi do ciebie na konto, tak? Podatek od najmu jest 5%. Ale te 10% już jest potem, tak? Szacowane to jest 10%. Z dziedziczaniem?
Jest, nawet dzierżawa jest dziedziczona, tak. Możemy sobie po prostu dopisać do umowy nominii, czyli osobę, na którą będzie dziedziczone mieszkanie i nawet Ale dzierżawa. najlepiej zrobić testament. Najlepiej też zrobić testament w Tajlandii, dokładnie. Jakie fee macie za obsługę? Na ten moment 20%, za 2 lata pewnie będzie więcej. No. Ale na ten moment 20%. Wiadomo, że wszystko idzie do góry, koszta idą do góry, sprzątaczki, opłata za sprzątanie pójdzie do góry, także no, na razie jest to 20%. To jest tylko wynajem krótkoterminowy. Tak, no różnie, mamy i krótko i długo, jak kto chce, nie? Mamy naprawdę, bardzo dużo osób mieszka tam na stałe w Tajlandii. Czy inwestor musi udowodnić skąd? Nie. Nie musi. Jeśli to jest dzierżawa, to możesz nawet przywieźć pieniądze w walizce, także to nie ma problemu. Kryptowaluty, wszystko. Kryptowaluty, jeśli to jest dzierżawa, jeśli wykup na własność, no to wtedy już pieniążki muszą iść z konta danej osoby, na którą jest zakupiona nieruchomość z zagranicy, z konta zagranicznego. Taki jest wymóg, żeby wpisali ci freeholda. Monika, ja mam pytanie za Was, już będę pytał, bo ja jestem trudnym inwestorem i tam jeszcze dokupić na mieszkanie. $100,000 kosztuje mieszkanie, tak? Od mniej więcej, no to też nie możemy... Słuchajcie, zależy jakie, ja mówię o takich najmniejszych... Za ile ten deweloper czasu teraz on je odda? Za 2 lata, 2027. Tak, już budowa się już zaczęła. Jeszcze jak byłeś, to już chyba nie była Jaki jest budowa. ten plan spłaty? Deweloper jest bardzo elastyczny. Ogólnie to są 4-5 transzy, spłacamy na początku 35%, przy oddaniu, jak już mieszkanie jest gotowe, sprawdzamy je, dopiero wpłacamy 25% i te mniejsze transze są spłacane w przeciągu tych 2 lat. Wedle Po każdym etapie budowy, czyli na przykład będzie zrobiona konstrukcja, dopiero za nią płacicie. Będą instalacje, płacicie za instalację. I tak dalej, i tak dalej, i tak Full, dalej. no. Dokładnie. I mieszkania są wszystkie zrobione pod klucz, czyli tam macie materace, zasłony, firanki, no wszystko. A macie przy linii brzegowej wschodniej, czy ten bardziej górzysty teren? Wiesz co, my się skupiamy bardziej tutaj na Katakaron, tych dzielnicach. Na zachodzie, Dokładnie. cały zachód. Znaczy nie cały, no. Tak. Zachód, ale nie przy samej plaży, tylko za jakby miasteczkiem, tak? W tym bardziej górzysty teren, czy jeszcze na dole przy plaży? Wiesz co, ogólnie Katakaron, Patong, Kamala, całe to wybrzeże, do Bangtaoż, bo to są takie najbardziej popularne kurortowe dzielnice, gdzie Czy to najwięcej jest turystów. niska zabudowa, tak? Niska. Na Phuket możemy budować tylko do 7, do 8 piętra maksymalnie. Do 8, 7, Tak, ale niska chodzi mi o zalewanie i to jest ten najniższy teren, tak? Zależy zależy jaki projekt. no, zależy. Jeden projekt jest na górach. Ja powiem tak, ja doszedłem do tego przedsięwzięcia wizerunkowo-inwestycyjnego. Jest to dla mnie wielka przygoda. Czy to będzie totolotek? Uważam, że nie, bo mieszkanie za $100,000 w 2027 roku zrobione pod klucz, to mój taki chytry zmysł mówi, że to nie będzie tańsze. Ja wam powiem moją stronę tej historii, jak ja to widziałem, bo to było dla mnie zaskoczenie, to było dość szybko się stało. Gość, który buduje, nie wiem, 20 lat, zarobiony Taj, nakupił działek, tłumaczą wprost, siła robocza jest za darmo i tak oni na tym dużo zarabiają. Bo ja pierwsze moje zaskoczenie, bo dlaczego to jest takie tanie? Jak można za $120,000 dać apartament z siłownią, basenem, ze wszystkim? No, to są kortami, takie wypasione apartamenty. Dokładnie, no jest Siła wszystko robocza czego... mają za darmo, tam byłem u was na Tak. budowie, tam człowiek... Oni pracuje tam mieszkają też. 600 zł, cement tanio, wszystko tanio, energia tanio, słońce świeci. Natomiast dla nas, dla turystów, no lubimy jak jest tanio i ładnie i tak dalej. I dla mnie brakuje tam nieruchomości ładnych. I robią, słuchajcie, na wzgórzu 4 bloki z jakimiś tymi markami Gucci, Strucci na dole, gdzie taki Rosjanin, Polak czy ktoś zarobiony, jakiś Anglik, no to woli chyba mieszkać w czymś takim, niż w jakiejś lepiance. I tak ja sobie myślę. Natomiast główne, to co też pytaliście, ja tam widzę deala. Płacimy 30%, martwimy, spłacamy i jak nie będziecie chcieli wynajmować, to myślę, że Sprzedajemy. ludzie wygodni po prostu przyjadą, dopłacą i kupią za 50 Tak, bo gotowiec wiadomo, że jest droższy, No, ale nie? druga- Myśmy głównie sprzedajemy z rynku pierwotnego, to w ciągu ostatniego roku tyle, tak naprawdę mamy agencję, tylko ostatni rok to już 150 polskich rodzin. Pełne prawo do cesji w trakcie budowy. Oczywiście, tak. Umowa jest tak zawarta, Za że zmianę istnieje. kontraktu się płaci Tak, jakieś płaci 50 się koła około albo 100 koła 5-6 tysięcy batów. złotych. No. Jeszcze raz, Że nie jest to standardowy zapis w kontrakcie, tylko trzeba dodatkowo poprosić o coś, żeby mieć... Jest zapis w kontrakcie, że możesz to zrobić, tylko po prostu za opłatą, za zmianę tej umowy, czyli płacisz deweloperowi, no to jest około 50, mówię na baty, tak, maksymalnie. Można przyjąć, że to jest coś w rodzaju opłaty administracyjnej. Manipulacja. Dokładnie, dokładnie, dokładnie no. tak. Mhm. Jeszcze powiem wam, jak ja to traktuję, jeżeli chcecie to zrobić. Po pierwsze, nie trzeba kupować tego w ciemno, tylko naprawdę w listopadzie, to jest część mojej pracy. Jadę nagrać tam 2 kolejne filmy. Chcę to, ponieważ lubię łączyć kropki i jestem też leniwy. Zrobię i kempa, i filmy, jeszcze odpocznę. Więc jeżeli chcecie, to pojedźmy sobie tam na, nie wiem, 8-10 dni, pozwiedzać, poimprezować, zobaczyć jak to wygląda. Czuję tam biznes. Gdybym nie czuł, słuchajcie, to bym wam tego nie mówił. Po prostu tak samo wy to robicie. Pojechać, zobaczyć. To są inwestycje butikowe. To jest 200-300 mieszkań
tym Tajom się nie chce, tam naprawdę nikomu nic się nie chce. Zarządza ten Brytyjczyk, tak naprawdę ten Brytyjczyk mnie przekona. Ktoś, kto siedzi 30 lat w nieruchomościach, ma jakieś Excele, bo ten Taj jest cały czas uśmiechnięty. Tak, bo oni tam mają takim, Oni mają troszkę wyglądane, czy się sprzeda, czy nie sprzeda i tak jest super, jest super. Wspominaliście, że jest pula tych nieruchomości, które zaliczają się do nieruchomości z pełną własnością. Tak. Czyli w każdym projekcie jest do 49%. Do 49%, tak. Nie może być połowa przekroczona. Tak. Wiecie mniej więcej, jak szybko tego rodzaju nieruchomości w każdym projekcie się rozchodzą? Czy to jest takie ciepłe mięsko, którego każdy pragnie? Czy Niekoniecznie. Nie, niekoniecznie. Szczerze powiedziawszy, to ja Większość mam kupuje na większość list. sprzedanych na leasehold, na dzierżawę. Typowo inwestycyjnie. I cały czas jest pula tych interesujących Jest, apartmentów dokładnie. z pełną Ale jak jesteś własnością. pewien, że chcesz tego freeholda, to tajów nie ma, nie? to nie ma co czekać. Nie ma co czekać. To się tylko tak mówi, że latają, a to jest po prostu na leasehold W później. momencie, w którym No. premierowany jest budynek, który jest interesującym projektem z wielu powodów, jak szybko on znika z rynku. Wiesz, to zależy, zależy jak dobry to jest projekt. Ten projekt, co teraz mamy, jeden, to prawie 50% mieszkań poszło Od stycznia, czyli przed samą jeszcze rozpoczęciem budowy. Ile mieszkań? Wiesz co, bo takie jest takie... 278. 8, 3 lub 8? O. Wiesz co, bo takie poczucie jest, wiesz, to jest w ogóle na drugim końcu świata, nie? Tak, i ludzie się... I dosłownie, i przenośni. Wiesz co, i powiedzmy takie myślenie, że jak ta oferta, która do nas już tu dotarła, na ten drugi koniec świata, z tamtej perspektywy, to ona jest przesiana przez ludzi, którzy tam siedzą, przez graczy, którzy już wszystko sobie... Niekoniecznie, dlatego trzeba nas obserwować. Takie wrażenie. No. Nowego, nie? Monika z Pawłem nie, tam tam budują. żyją, dla nich jest to normalne. Ja pojechałem na przeszpiegi i odpowiem na pytanie. Sprzedałem mieszkania w Luboniu pod Poznaniem. Ja mam dalej do Lubonia niż do Tajlandii. Tak, operacyjnie wolę tam zainwestować, nie wiem, nawet jak to o połowę będzie dobrze niż ma być dobrze, niż w Luboniu wieszać firanki. Czyli ten dystans, druga rzecz, co wam No to powiem by się ciekawostkę. nudzi chyba, no. Byłem u Krzysztofa Króla, to jest gość taki jak ja byłem Krzysztof. Nasz kolega, nasz znajomy, no. Mówię, Krzysiu, ja tam niespecjalnie ciebie, teraz gdzieś tam się połączyliśmy, ale on ogląda moje filmy, żeby zainwestować w mieszkania w Tajlandii. Czyli on nie ma świadomości. Tak, przełożyć. Ma piękny dom, kobry tam zabija w Ale końcu. właśnie o wszystko tym mówię, powiedział. chodzi o to, że Tylko- jak działa tam ten rynek, wiesz co, ten rynek... Ale on nie ma świadomości. I to jest dziwne, że oni tego nie robią. Okej, a właśnie, czy nie ma ruchu tam off-market, powiedzmy, na tamtym rynku, takiego jak u nas? Jak tam pojedziecie, to jedzą kluski za $7 i siedzą na plaży. Bardzo dużo tam jest Rosjan dużo zagranicznych. inwestuje Rosjan, też, no. są takie dzielnice. Pytanie jeszcze No? wątek przedpremierowy, jeżeli pojawia się jakiś sensowny Przedsprzedaż. projekt. Tak, projekt na rynku, to czy dysponujecie dostępem do przedsprzedaży, żeby można było porozmawiać o preferencyjnych warunkach? To Pewnie, może że tak. chcecie. Teraz będziemy mieć nowy projekt od tego dewelopera też, więc będzie za niedługo przedsprzedaż, ale czekamy jeszcze. Myślę, że to będzie październik Tam tego będzie W roku. ogóle, jeżeli mogę też coś, gdzie jest biznes, słuchajcie, to jest bardzo dobra uwaga. Ale jak na przykład na tych targach był jeden gość przed mój Kuba, ja chcę 10, to już tam się świecą oczy. Czyli jeżeli na taką wycieczkę pojedziemy i powiemy, drogi deweloperze, my chcemy 30 mieszkań, ale 20% taniej, no to będziemy się przepychać, zobaczymy. Wtedy to ma sens. Jest, Tu jest masz opcja, 20%, jest zawsze jeszcze rośnie opcja. 20% już jest. Okienko inwestycyjne od okresu przedpremierowego do premierowego. Tak. Jeżeli możemy z preferencyjnymi warunkami Na pewno. kilka procent zyskać już na samej Albo przedsprzedaży. Oczywiście. Tak. Plus do tego procenty, które będą automatycznie podnoszone przez dewelopera podczas trwania budowy, to jest przeważnie te 20, no to już masz fajna liczba, nie? A jeżeli chodzi o same formalności, jak to wygląda? Wiesz, to bardzo prosto. Zakup mieszkania tak naprawdę to jest bardzo prosty. Ja 80-90% mieszkań sprzedam zdalnie nawet, także podpisujemy umowę, oczywiście jest stworzona przez notariusza i jak już mieszkanie jest gotowe do odbioru, to jesteście wpisani do ksiąg wieczystych, dostajecie akt własności i można podpisać takie POA, to jest upoważnienie, że deweloper po prostu za ciebie będzie w tym urzędzie, odbierze twój akt własności, potem my jako twój pośrednik ci go możemy wysłać, dostarczyć, nie ma problemu, nie trzeba być. Tam istnieje rachunek powierniczy account? Nie, właśnie, nie ma rachunku powierniczego, bardzo rzadko, raczej deweloperzy tego nie praktykują. Raczej Korporacyjny. idzie do dewelopera po zakończonym etapie budowy, czyli nie, wiadomo, jest pierwsza transza, którą wpłacamy, przypuśćmy 30% i później po tych etapach, tak jak mówiłam, etap jest wybudowany, płacisz za niego, następny jest wybudowany, płacisz. Payment plan jest zależny od procentu ukończenia budowy. Dokładnie. Powiedzieć wam jeszcze jeden sekret, jak jesteśmy, to niektórzy nagrywają. Jakby Monika z Pawłem mieszkali w Indonezji i tą bajkę powiedzieli o Indonezji, to zgadnijcie, gdzie bym kupił mieszkanie. Nie ma znaczenia gdzie. Rekomendacją jest handlowiec, ktoś, kto właśnie raz, że sam to robi, odpowiada za to i wskazuje mi, większość mieszkań sprzedali handlowcy.
Czyli ktoś powiedział, weź sobie to, weź to, bo zaдаtkowym zrobiłem. Więc tak szczerze wam powiem, czy to będzie Wietnam, Kambodża, czy Tajlandia, uważam, że trzeba wiedzieć, gdzie to kupić, tak jak wy jesteście oblatani. Często jak ja widzę, że, no nie wiem, wiesz gdzie po prostu, tak jak w Łodzi, wiem gdzie kupić, wiem gdzie nie kupić, ale nie wiem dlaczego, to tylko z tego bym skorzystał, że chce wam się to robić i po prostu gdzieś być takim przedpolem, łącznikiem między deweloperem, a klientem poprowadzić za rękę dla spokoju, bo uważam, że deweloper i tak cię nie oszuka, czy w Indonezji, czy w Tajlandii, bo po co, ale wykorzystałbym to, że tam jesteście, że są fakty, ja się pod tym podpisuję i jeżeli jedna osoba kupi 100 mieszkań, no to ma kłopot, ale jeżeli 50 osób kupi po 2 mieszkania, no to tak naprawdę nie może się to nie udać, a jeżeli uda się pierwsza inwestycja, druga, trzecia, to po kolejne zadzwonimy sami. Tylko naszym zadaniem jest pokazać Polakom Tajlandię, tak jak wypromowaliśmy Gruzję, lada chwilę rozwalimy, uważam, ten Dubaj już doszczętnie, żeby już to zapomnieć, to Tajlandię traktowałbym jako trochę zabawkę, trochę przygodę. Takie miejsce wypadowe też dla siebie. Nie? Jak się, nie wiem, będzie koniec świata, to w samolot macie tam z 4... Do Tajlandii, znaczy nie, 6 i poczekaj. 6, 12 godzin. Są bezpośrednie, od listopada do kwietnia są czartery z 10 Rainbow. czartera wtedy, no. W sezonie. Bezpośrednio na Phuket z Warszawy albo z Katowic. Jak z przesiadką to 2 razy po 6 lecimy plus przesiadka. 25 000 płaciliśmy za bilety. W tym samym czasie w Rainbow Tours dla całej rodziny można było kupić za 8 000 czarter w 2 strony. Dokładnie, jest czarter, w sezonie lata czarter, Zależy, który jak leci sobie bezpośrednio. tam- 11-12 godzin. No teraz są tanie bilety Z akurat, no. Niemiec są czartery, z Londynu, tak jak mówisz, są, z Polski też są, z Warszawy i z Katowic, z tego Rainbow, także... Przerażało mnie, że tak wielu Polaków tam mieszka w ogóle. Jak zrobili Tak. domówkę, to ja mówię, co wy tutaj robicie? No bo ja rozumiem, że jestem na wakacjach, Filmy Tak. na Phukecie. ale zrobili domówkę, no i wszyscy po polsku, więc fajny kierunek. Mamy taką społeczność swoją fajną polską także. Ja wam bardzo dziękuję. My również Życzę, dziękujemy żebyśmy- bardzo. Dziękujemy.